Muzyka to komunikacja z odbiorcą. To jest tak naprawdę wyrażenie tego, co się czuje i to, co się ma w środku. Myślę, że każdy ma taką potrzebę gdzieś tam No. wyrażenia się w światu, nie? Jedni to robią na relacjach na Instagramie, inni, nie wiem, słowami, inni muzyką. Jak określilibyśmy siebie, tak? I swoją muzykę? Myślę, że to jest połączenie dwóch różnych światów, ponieważ Krzysiu jest dla mnie takim światem bardziej zbliżonym ku naturze, a ja mogę powiedzieć, że pochodzę bardziej, oczywiście też z świata naturalnego i tak dalej, ale bardziej mam do czynienia z światem industrialnym, więc... No jest to jakieś takie połączenie. Środek jest znaleziony, przez co mam nadzieję, że trafimy do mas. Nie. Jakby wiesz, no jakby staramy się robić swoje, przy okazji mieć na uwadze to, żeby jakby ludzie to też rozumieli. Co was na początku wciągnęło w muzykę? Starszy znajomy DJ po prostu pokazał mi, że jakby jest to jakaś droga, w którą poszedłem. U mnie w zasadzie zaczęło się to gdzieś na początku dzieciństwa, można powiedzieć już w przedszkolu, gdzie już, jak pamiętam, jeździłam na pierwsze konkursy, gdzieś tam wyróżniałam się wśród innych dzieciaków. Później była taka sytuacja, że kolega z harcerstwa, bo też byłam harcerką, przyszedł po mnie i powiedział: chodźmy na próbę, bo ja zakładam zespół, w ogóle chodź, popróbujesz coś, pośpiewasz, masz fajny głos. Poszłam na próbę zespołu rockowego i no i zaczęło się. Zostałam w zespole rockowym, później zespół ska, a później już chciałam jakby już coś swojego, czyli tak jakby stworzyć coś od początku. A wasza znajomość jak się rozpoczęła? W zabawny sposób. No. Generalnie ja mocno wierzę w fizykę kwantową, czyli generalnie wysyłanie myśli i pragnień i wystarczy tam odpowiednią ilość razy powiedzieć jakąś rzecz na głos czy pomyśleć. Efekt przyciągania. Efekt przyciągania. No i ja sobie zażyczyłem wokalistkę, ona sobie zażyczyła producenta. Ale żeby był w ogóle inny. Chciałam takiego producenta, który w ogóle jest naprawdę different. Z innego świata. Tak, że to nie będzie taka muzyka jak właśnie w radiach i tak dalej, że to nie będzie już coś, co się powtarza, tylko coś totalnie nowego, innego. No i chyba się udaje. Chciałam z wami pogadać o tej Islandii i o klipie, No. bo to był kosmos, z tego co widziałam. Ja mam coś takiego, że właśnie to przyciąganie, że jak sobie coś postanowię, mam taki charakter, to uparcie dążę do celu. Wobec tego bardzo zależało mi na bajecznym klipie, do ostatniego singla promującego właśnie album Zenit i po prostu nasz człowiek, który nam bukował koncerty, jest na Islandii. I jakby stwierdziliśmy, że kurczę, jak tam jest osoba, mamy w sumie team, to lecimy. Ja nie mamy kasy. No dobra, robimy zrzutkę, wszystko się stanie, będzie dobrze, przyciągajmy i nagle patrzymy, jesteśmy w Islandii, w ogóle nagrywamy klip i jeszcze wszyscy mówią: tutaj się nie zdarzy taka pogoda.
Tu nie ma takiej pogody. Mieliśmy cały czas słońcem, w ogóle szok. I w ostatni dzień, ostatnie urywki nagraliśmy No, klipu faktycznie. i puf, deszcz. I koniec, nie nagralibyśmy nic, jakby była taka pogoda, nie? Więc wow. No, dosłownie chłopaki mówią, dobra, mamy to, a tu nagle zaczyna padać. Nagrywasz? Kcić. To jest takie słoneczko, że to jest niesamowite. A mówiłam. Nie wierzyli. Nie grajmy to tak jak jest. Zobaczymy, może wejdzie, może nie wejdzie. Przepraszam was. Forget every time when I was worried, about it, about me something. No more, no. So I'm not sorry. The dreams that I'm walking through it. Przede wszystkim mieliśmy tam 3 koncerty w Islandii. No, I właśnie i tak naprawdę to wszystko z pomysłami Izy się złączyło i czemu nie tam, nie? Jaki był odbiór tam? Koncertowy. Dobry. No, bardzo fajny. Tak naprawdę nie było tłumów, to trzeba przyznać, bo jakby byliśmy Najlepszy totalnie... koncert w sumie to w Kex Hostel. To jest taki dość popularny. Tam była pełna sala faktycznie. Tak, popularne miejsce na Islandii. Tam też grała na przykład Aurora, więc no to jest mega zaszczyt, że mogliśmy tam wystąpić. W ogóle ten ostatni koncert graliśmy za nocleg tak naprawdę. Tak, Tak. I właśnie na dachu była sauna. Oprócz tego poznaliśmy takiego koleżkę, co tam jakiś swojski bimberek przyniósł. W tej saunie tak mnie zgrzało, że no zajebiście to wspominam. Co najbardziej lubicie w kręceniu takich klipów? I ogólnie waszych klipów? naszą ekipę filmową. No, mamy Z nimi jakby to jest tak, że się kręci i nawet nie wiemy, że kręcimy, bo to już jest zrobione. Już jakby robimy coś, jest to mega naturalne i robimy to szybko. Bo chłopaki są właśnie ekipa, to ma Sense Awake Films Studio, tak? to ma sens. No, Oni mają tam różne działalności, ale no. jeśli chodzi o to, co z nami robią, to ma sens. Gdzie najbardziej lubicie koncertować? Ja bym tak ogólnie powiedział, że Festiwal. w plenerze No. po prostu. No, jakby, Festiwale. no nie wiem, tacy ludzie jak chociażby dzisiaj, czyli tacy leśni bym powiedział, chodzący na bosakach cały dzień i przychodzący wieczorem na koncert, to jest publika. było Oprócz fajne. tego, że działamy razem właśnie i tam znajdujemy ten środek, to każdy z nas tam oprócz tego pobocznie robi swoje, tak? Tak. I zagra na drum and bassowych koncertach też z DJ-ami, tak? I No, ja kocham drum bassy bardzo. ja też No a tam, ty robisz super imprezki. ja robię imprezki, oprócz tego instrumentalna muza to też jest coś, co kocham, bo jednak się ten brak słów daje ludziom możliwość wyobrażania, dopisywania sobie czegoś, wyobrażania. Tak. I to ma swój klimat. No, jesteśmy u mnie w studiu. Tak to teraz wygląda. Już w międzyczasie byłem w 2 innych miejscach. Czy to właśnie w moich rodzimych Kielcach pracowałem początkowo. No i teraz tutaj w Warszawie siadam i robię. Tak to wygląda. Używam różnych kontrolerów ale tak naprawdę początkowo zaczynałem od laptopa, myszka, słuchawki, jakieś głośniki, Creative 5.1 i tak naprawdę można działać, jakby te wszystkie zabawki to trochę tam ułatwiają, urozmaicają, a tak naprawdę nie jest to konieczne. Przede wszystkim chciałem tworzyć muzykę house, nie? Takie, żeby to dało się to grać w klubach i żeby ludzie przy tym tańczyli. Potem zrobiła się moda na dubstep, no to wiadomo, Skrillexy. W ogóle tak powstała moja nazwa między innymi, wiesz, chciałem mieć w nazwie X. Okay. I to była podstawa, a potem tylko literki sobie to dokładałem, no i taki pseudonim artystyczny powstał. I potem graliśmy dubstepy, robiliśmy imprezę w Kielcach i pewnego razu właśnie wpadła ekipa VLB, czyli właśnie Żabson, tam Luker, Chaos. No i zajarali się, nie? Jeszcze słyszeli właśnie, że też oprócz DJ-owania produkuje. No i chcieli nawiązać kolaborację. I tak właśnie wszedłem do świata hip-hopu. Wpadła wtedy moda na trapy znowu, więc z dubstepu na trapy było niedaleko.
a tak naprawdę to nie jest trudna muzyka do tworzenia, więc z chłopakami tam jakieś pierwsze kroki w trapo, hip-hopowych klimatach. Potem niedaleko też było do poznania Kubana i reszty raperów, z którymi współpracowałem. No i w ten sposób właśnie powstał kawałek Małami. Kwietnie powstał. W ogóle kwiecień jest najpłodniejszym dniem miesiącem w roku, który właśnie... Już teraz nie, ale za czasów jeszcze jak mieszkałem u rodziców i miałem taką swoją kanciapę, takie studyjko. W ogóle spałem w tym studiu, bo tam miałem właśnie taki swój świat i mogłem właśnie tam spędzać całe nocki i nie stał u mnie za plecami. Grała mi muzyka, jak usypiałem w głowie, nie? I to były właśnie takie odwrócone w ogóle wokale i wtedy mówię, kurde, przecież ja mogę te wokale jakieś tam, które ściągam, a kapelę różnych właśnie wokalistów odwracać i wtedy ominę prawa autorskie i będę mógł to ciąć i używać jako instrumentu jakby, nie? No i tak powstało właśnie też tam Plastelinka, myślałby kto, kawałek z Kubanem i też właśnie początek bitu Toctu. Jest tak, że właśnie te wokale mi pozwalały pójść w takie strony, w które muzyk po szkole by nie poszedł, nie? Bo no powiedzmy masz tą klawiaturę, no i kombinuj, wymyśl coś, skomponuj. A w momencie, gdy tak naprawdę mam wokal, którego nie wiem jaka jest tonacja, nie wiem nic i tylko sobie układam klocuszki, które mi się podobają takim po prostu subiektywnym po prostu zdaniem i sobie tnę, potem już w trakcie dowiadywałem się dopiero jaka to jest tonacja i jakie klawisze będą pasować do tego wokalu, a początkowo to w ogóle tak sobie błądziłem, nie? I uważam, że to Nachucie i dlatego to tak z serducha zawsze wychodziło. Na samych początkach twórczości bardziej mnie jarało śpiewanie niż rapowanie. No ale wiadomo, że tam pojawiła się taka opcja, no to poszedłem w to. Człowiek nie wie, gdzie cię coś zaprowadzi, a rap w sumie dalej mi jest bliski, ale nie taki, jakby nie mam duszy jakiejś takiej hip-hopowej, nie? I zresztą myślę, że to widać na pierwszy rzut oka. Aczkolwiek to też nie jest mi jakoś tam bardzo obce, ale no to przede wszystkim się skupia mocno na liryce. A mój mózg po prostu tekstów kawałku słucha dopiero po 5. odsłuchu. Więc no może teraz od czasu, gdy sam piszę teksty, to się trochę zmieniło, bo powiedzmy już tam z perspektywy też tekściarza zaczynam na to większą uwagę zwracać. No i to mnie chyba najbardziej wkurwia w środowisku hip-hopowym, że oni po prostu mają coś do powiedzenia a beat jest tylko tłem, który ma pozwolić mu dotrzeć powiedzmy do szerszej masy, ale przede wszystkim ludzie mają słuchać tego, co on powie, nie? A uważam, że to, żeby to wszystko razem sobie płynęło. No, myślę, że ani moja taka skrajna perspektywa z tylko muzyką jest zła. No po prostu to ma być dzieło pełne, nie? Czyli żeby to brzmiało i żeby wartość liryczna była i myślę, że wielu już znalazło ten środek, więc się da. Jaka była rada najlepsza, którą ci kiedykolwiek ktoś dał odnośnie twojej muzyki tworzenia? Mniej znaczy więcej. Czyli no taka prosty banał, ale tak naprawdę to jest mega rzecz, którą zrozumiałem dopiero po czasie, nie? Że tak naprawdę nie sztuką jest upchać 50 różnych dźwięków w utworze. Pewnie gdzieś tam słychać w mojej twórczości, że początkowo to właśnie to było takie, wiesz, i dużo zmian i też w jednym momencie, jakieś takie momenty kulminacyjne, no to było tam napchane po prostu tego. A zrozumiałem, że tak naprawdę im mniej, tym bardziej to jest przystępne dla ludzi, tym tak naprawdę te poszczególne dźwięki są podkreślone. W tym momencie staram się właśnie tak naprawdę ograniczać do perkusja, bas, jakieś tam akordy i taki element właśnie melodyczny, czy to flecik, czy klarnet, czy coś, czy gitarka. A co byś ty doradził innym ludziom, którzy też zaczynają z muzyką, robią taką muzykę jak ty? Żeby do pewnego momentu robili to, co jest powiedzmy modne i próbowali naśladować swoich idoli, ale żeby starali się jak najszybciej zmieniać, znaczy robić swoje
i tak naprawdę nie czuć się ograniczanym przez to, co trzeba robić, żeby chociażby ten raper kupił beat, tylko właśnie jednak starać się narzucać, powiedzmy, rynkowi to, co w nich gra. Jakbym jeszcze raz miał odpowiedzieć na to pytanie, myślę, że kreatywność to jest zdecydowanie rzecz, która jest ważniejsza niż warsztat. To jest rzecz, którą powinien pamiętać każdy producent. Pa, biegną krowy, zobacz, patrz. Przyszły się na nas popatrzeć.